Witamy ponownie w Polskich Muzyczkach. Dzisiaj bierzemy na warsztat kogoś, kto miał jedną z największych muzycznych karier XIX wieku. A my znamy ją głównie z jednej melodii z pozytywki. I to takiej, która często kojarzy się bardziej z porcelanową figurką na komodzie niż z prawdziwą artystką. A ona była naprawdę artystką i do tego dziewczyną z Warszawy. Dokładnie, Tekla Bondarzewska. Kobieta, która potrafiła jednym utworem podbić pół świata. A może i cały? W Polsce dziś mało kto pamięta o niejakiej Tekli z Mławy, ale za to w Azji jeden z jej utworów usłyszymy w super szybkiej kolei Shinkansen kursującej po Tokio. A mowa tutaj o Modlitwie Dziewicy, utworze, który w XIX wieku był tak popularny, że trudno to sobie dzisiaj wyobrazić. Setki tysięcy sprzedanych egzemplarzy nut. Tyle aranżacji, że nawet trudno je policzyć. No tak, wersja na fortepian, wersja na flet, no co tu jeszcze może być? Pozytywka, harfa, a nawet orkiestry dente. I co zabawne, popularnością cieszył się najbardziej właśnie za granicą. Francja, Rosja, Niemcy, no i oczywiście wspomniana wcześniej Japonia. I to nie była popularność typu ładna melodyjka. To było zjawisko. No właśnie, a utwór powstał około 1856 roku w Warszawie, ale prawdziwą sławę zdobył dopiero we Francji. Tam go wydano, sprzedano masowo, trafił do salonów paryskich. No ale kim w zasadzie była Tekla? Co o niej wiemy? No właśnie zaskakująco mało, choć powstały już pierwsze publikacje na temat Bondarzewskiej i jej twórczości, wciąż tak niewiele wiemy o jej życiu prywatnym. Fakt, że została poniekąd zapomniana, wynika z tego, że w XIX wieku zawód kompozytora uważany był za typowo męski, a kobiety tworzące muzykę nie były darzone estymą. Urodziła się w Warszawie, prawdopodobnie na przełomie lat 20. i 30. XIX wieku, ale właśnie ciężko zweryfikować tą informację i dokładną datę, bo każde źródło podaje co innego. To, co jest pewne, to to, że wychowała się w rodzinie inteligenckiej, z muzyką obcowała w domu, ale nie była akademicko wykształcona. I chyba właśnie dlatego pisała tak, jak grały zwykłe dziewczyny z epoki. Melodie, które wylewały się prosto spod palców. Była normalną dziewczyną, wyszła za mąż, miała dzieci, zajmowała się domem, a do tego wszystkiego komponowała. Tylko że to jej normalne życie było krótkie, bo zmarła mając około 30 lat. No dobrze, to może porozmawiajmy teraz o jej stylu. To jest taka muzyka, która miała zadziałać od razu. Miałeś poczuć klimat po zagraniu dosłownie kilku taktów. Melodia oczywiście zawsze w centrum, zawsze wyraźna, kantelenowa, czasem odrobinę sentymentalna. Ale bez przesady. To nie jest taka przesłodzona laurka, tylko forma, którą wtedy po prostu uwielbiano. Muzyka salonowa. I do tego jeszcze ta ornamentyka, te delikatne pasaże, ozdobniki, błyszczące drobiazgi. Efektowne, ale nie takie trudne. To było tworzone dla amatorów, którzy grali dla siebie w domu, dla przyjemności. Może dlatego jej muzyka tak łatwo się rozchodziła, bo to było napisane w języku serca, a nie w języku wirtuoza profesjonalisty. No ale dlaczego świat oszalał na punkcie tego utworu? Wyobrażasz sobie taki top 1 Spotify roku 1856? Brzmi ciekawie, ale spróbujmy zrozumieć ten fenomen, co? No to tak, po pierwsze, skąd ten globalny sukces Modlitwy Dziewicy? Na pewno epoka. Był to czas, kiedy muzyka salonowa była absolutnie wszędzie. W każdym mieszczańskim domu było po prostu pianino, a Tekla, jak już wspomniałyśmy, pisała muzykę, którą można było zagrać po kilku latach nauki. Była pisana dla amatorów. Po drugie tytuł. On uruchamia wyobraźnię. W XIX wieku słowo modlitwa miało potężny ciężar emocjonalny. A po trzecie, wydawcy. No przecież też są bardzo istotni. A gdy francuski wydawca zobaczył potencjał, no to zrobił z tego po prostu przebój roku. Po czwarte, wrażliwość. Ta muzyka ma w sobie coś czystego, spokojnego. I nie ma w tym nic złego. Nie każda epoka potrzebuje muzycznych rewolucji. Czasem ludzie po prostu chcą piękna i Tekla nam to dawała. Ale jak myślisz, jak odbierano ją w tamtych czasach?
Wiesz co? Myślę, że tutaj zaczyna się właśnie ciekawa część historii, bo ludzie ją oczywiście kochali, ale krytycy troszkę kręcili nosem. W gazetach tamtych czasów można znaleźć takie teksty, że ładne, ale zbyt kobiece. Czyli co? Klasyka. Krytyka, która udaje komplement? Właśnie tak. Kobiety w muzyce traktowano wtedy trochę jak ciekawostkę. A Tekla była dowodem, że sukces może przyjść mimo tej ściany uprzedzeń. Wyobrażam sobie, że to musiało być niesamowite. Napisać coś w Warszawie, a następnie zobaczyć, że cały Paryż gra Twoje nuty. Wow! I że w Japonii sprzedają pozytywki z Twoją melodią. Tego nie da się porównać do niczego współczesnego. No i dochodzimy do tego, dlaczego tak mało o niej dzisiaj pamiętamy. Bo historia zazwyczaj faworyzowała wielkie nazwiska, wielkie formy i wielkie instytucje. A nie ludzi, którzy po prostu grali, komponowali dla domów. A szkoda, bo salonowa muzyka XIX wieku to była ogromna część kultury. I Tekla była jedną z jej ikon. Więc może to nie jest historia o zapomnianej kompozytorce. Może to jest historia o tym, jak pewne dziedziny sztuki trafiają do innej szuflady. A my właśnie dzisiaj tą szufladę otwieramy. Powiem Ci, że im dłużej mówimy o Tekli, tym bardziej ją lubię i zaskakuje mnie ten fenomen. Ja też, bo to jest tak trochę jak list z innej epoki. Po prostu delikatny, czuły, ale nie naiwny. I nawet jeśli Modlitwa Dziewicy była przebojem pozytywek, to wiesz co, warto grać ją tak, żeby pokazać jej prawdziwe piękno. No to co? W kolejnym odcinku jedziemy dalej z naszą listą kompozytorów, no nie? Oczywiście, że tak, ale Teklę zostawiamy już na zawsze w sercu. W naszym cyklu Polskie Muzyczki lubimy właśnie takie postaci, niespodziewane i ważne. I dlatego właśnie subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie nasze filmy. Do zobaczenia już niedługo. Do zobaczenia!